Cześć! Dzisiaj weźmiemy na tapetę 6 modeli kabur. Opowiem o tym, jakie one mają funkcjonalności, jak mieszczą myjkę, jak mieszczą ściągaczkę, jakie mają dodatkowe funkcje i czym się różnią od siebie. Także zapraszam. Ceny tych produktów gdzieś tutaj będą krążyć na ekranie. To są ceny na dzień dzisiejszy. One w przyszłości z pewnością się zmienią, ale po kolei. Ettore Sidekick to pierwszy model, który będziemy tutaj omawiać. Drugi to jest Pulex Tatachable. Trzeci Unger Classic. Tutaj znany i lubiany Unger Ninja. Nowość od Moermana, ostatnio wyprodukowana kabura. I druga od Moermana, mieszcząca 2 myjki. Dobra, to jedziemy. Najpierw myjki. Ta kabura mieści tylko jedną myjkę. Można ją włożyć na 2 strony. W ten sposób. Tutaj analogicznie jedna myjka, możliwość włożenia na 2 strony. Tutaj mamy myjkę i możemy ją włożyć tylko tak. Więc w pewnym sensie jest to wada, no bo jeżeli ją przyczepimy z tej strony, no to już trochę gorzej nam będzie sięgać po tą kaburę. Z drugiej strony jest taki uchwyt, o którym zaraz powiem więcej. Tutaj mamy miejsce na jedną myjkę, można ją włożyć w 2 strony. Tutaj analogicznie, a tutaj inaczej, niespodzianka, mamy miejsce na 2 myjki. To jest mega fajna rzecz. Możemy włożyć 2 myjki jednocześnie i bardzo fajnie nam to tu będzie grało. Dobra, to teraz co ze ściągaczkami? Tutaj mamy miejsce na jedną ściągaczkę i zmieści ona bez problemu grubą listwę. Także fajnie. Tutaj mamy miejsce aż na 3 ściągaczki, ale to środkowe jest dłuższe, także tutaj możemy włożyć 45, a tutaj tylko 35, bo 45 nam tak będzie trochę sterczeć i będzie źle wpływać na stabilność po prostu tej kabury. Tutaj mamy miejsce tylko na chudą listwę, gruba się nie zmieści, ale chuda jak najbardziej. Ta kabura ma taką fajną tutaj gumkę, że jeżeli mamy ściągaczki o cienkich listwach, to tą gumkę zakładamy i wtedy nam po prostu ta listwa tam mniej pracuje w środku, a jeżeli mamy grube listwy, to tą gumkę ściągamy i wtedy idealnie nam wchodzi tutaj gruba listwa. Tutaj mamy miejsce na 2 listwy. 2 w 2 strony. Tutaj analogicznie i grube listwy też się jak najbardziej mieszczą. No i tutaj też mamy miejsce na 2 listwy i grube też się jak najbardziej mieszczą. Jeszcze w kwestii długości narzędzi, które możemy tu włożyć, to generalnie one są zaprojektowane pod rozmiar 45 i to jest teoretycznie maksymalny rozmiar, który nosimy w kaburze. Natomiast ja osobiście uważam, że 55 da się tu włożyć. To jest ściągaczka, która ma 55 cm i też powiedzmy jeszcze jako tako ona tu po prostu tam nie wchodzi do końca. 35-45 po prostu nam wchodzi ten uchwyt do końca, ale jeszcze względem stabilności to jest ok. No dłuższe już na pewno nie. 45-35 jest po prostu optymalne, także wszystkie te kabury mieszczą takie rozmiary. Ok. Kolejnym aspektem jest to, jakie one mają dodatkowe tutaj miejsca na akcesoria. Więc w pierwszych 2 modelach nie ma miejsca na dodatkowe akcesoria. To jest miejsce na taki mały skrobak. To jest bardzo fajny gadżet, że jego się tutaj da zmieścić. W tym analogicznie, z tym, że w gumce tak wchodzi nie do końca, a bez gumki, gdy nie ma gumki na tym skrobaku, po prostu wejdzie nam tam fajnie cały. Tutaj też nie ma żadnego dodatkowego miejsca i tutaj też w tym jest miejsce na skrobak i on fajnie w gumce wchodzi cały do końca. Kolejnym aspektem, który chciałem omówić, jest stabilność tych kabur. Także jeżeli włożymy myjkę i ściągaczkę, to co się tutaj będzie działo z tym? Jeżeli wyjmiemy na przykład jedno, czy będziemy przechodzić z tą kaburą, no tutaj mogę tą stabilność ocenić tak powiedzmy, tak średnio. I w sumie w każdej z tych kabur jest bardzo podobnie, ale stabilnością tutaj może się wyróżnić sprzęt Moermana i to jest bardzo fajne. Najstabilniejszą kaburą jest ta. Ona jest mega szeroka, fajnie jest tutaj wyprofilowana pod nogę i ona jest wyjątkowo stabilna. Więc jak wyjmiemy tą jedną myjkę, powiedzmy mamy tutaj 4 przyrządy, wyjmiemy jedną myjkę, to nam po prostu ta kabura się nie przychyla
gdzieś na boki. Te kabury na przykład mają takie coś, żeby łatwiej wylewać wodę. No i to też wpływa niestety na tą stabilność, że ta kabura trochę się przychyla. A tutaj ten model nie ma na przykład czegoś takiego. On tu jest sztywny, więc to też jest fajne. Tutaj duży plus dla Moermana. Tutaj też nie ma takiego zawiasu i tutaj też. No ale jednak przez to, że ta kabura jest po prostu wąska, to trochę się siłą rzeczy nam przechyla na boki. Ok, kluczowe w myciu okien jest to, że my przez cały dzień tą myjkę wkładamy i ją ocieramy o tą kaburę, przez co gdzieś nam tu się zawsze ta woda leje dookoła i zawsze ta noga jest mokra. Wszyscy na to zwracają uwagę, więc ja też dzisiaj opowiem pod tym kątem, które kabury są lepiej zaprojektowane, które gorzej. Tutaj przez to, że te rogi są po prostu ostre, jakby to jest idealnie kąt prosty, no to siłą rzeczy i ta kabura jest wąska, no to siłą rzeczy zawsze tą myjką po prostu przy wkładaniu otrzemy i ta woda się nam poleje na zewnątrz. Więc to siłą rzeczy tutaj w tej kaburze będzie. Tu jest kabura trochę szersza, więc już to będzie minimalnie mniejsze. Przy Ungerze jest fajnie, bo już ma taki rand tutaj. Jakby ten rand był delikatnie zagięty do środka, to byłoby dużo lepiej, no bo wtedy ta woda by nam trafiała do środka, a tutaj jednak troszkę wyjdzie na zewnątrz. Tu jest bardzo podobnie też ten rand tak samo zrobiony. A tutaj gratulacje dla Moermana, przewidział to teraz, to jest nowy produkt i właśnie mega fajnie, bo jest ten rand tutaj zawinięty do środka, także tutaj to moczenie nogi będzie na pewno zminimalizowane i tutaj jest podobnie, te ranty są po prostu zawinięte do środka, także nie będzie nam się tutaj wylewać woda, na pewno w tych kaburach jest to najlepiej zaprojektowane pod tym kątem. Jeśli chodzi o jakość wykonania i twardość materiału, to wydaje mi się, że najtwardszym materiałem oferuje tutaj Ettore. Także jak zrzucicie tą kaburę z dużej wysokości, to jest duża szansa, że nic jej się nie stanie i najwięcej wytrzyma. Bardzo podobnie tutaj plasuje się chyba na drugim miejscu te dwie, Pulex i Ninja. Troszkę cieńsza troszkę cieńszy jest ten Classic. Natomiast najcieńszy materiał moim zdaniem jest w przypadku Moermana. Także tutaj duża giętkość, jest szansa, że jeżeli ta kabura tam spadnie z wysokości, no to po prostu największe prawdopodobieństwo jest jej uszkodzenia. No ale ilość materiału ma największy wpływ na cenę, także no tutaj na pewno dzięki temu cena jest niższa tej kabury. Kolejnym aspektem, który chciałem poruszyć, to jest sposób mocowania do pasa i wylewanie wody. Także w przypadku Ettore musimy przewlec to po prostu przez pas i jest stosunkowo mało tutaj miejsca, więc odpowiedni pas na pewno jest kluczowy, taki myślę 4 cm maksymalnie. Jeśli chcemy wylać wodę, to odpinamy, to nam zostaje po prostu na pasie, więc jeżeli gdzieś tam przechowujemy ten pas, przewozimy, no to jest analogicznie. W przypadku Pulexa system jest bardzo podobny, z tym, że mamy tutaj więcej miejsca, możemy grubszy pas sobie wziąć. W przypadku Ungera mamy te same mocowania i w tej kaburze, i w tej. W przypadku klamry działa ona trochę w inny sposób. Trzeba jakby dookoła pasa ją powinąć, więc stosunkowo zdejmowanie nie jest tak wygodne jak w przypadku tej kabury, ale wylewanie wody odbywa się tutaj, jest taki zawias i łatwo ją po prostu obrócić. W przypadku Moermana moim zdaniem chyba najgorsze rozwiązanie z tych 6 propozycji. Trzeba to na ten pas taką spinką tutaj założyć, nie jest takie wcale proste. I wygodne i szybkie, trzeba się chwilę namęczyć, bo ten pas jest sztywny. Ale jak już się to zrobi, no to powiedzmy raz i generalnie na tym pasie to zostaje. I jeśli chcemy wylać wodę z Moermana, no to analogicznie odpinamy ją po prostu od pasa, bierzemy całą kaburę i wylewamy do wiaderka czy gdzieś tam do ścieku. Ta staje, ta nie staje, ma taki gadżecik tam na rancie, staje, a te wszystkie pozostałe stoją. Ok, poruszyłem chyba wszystkie kwestie odnośnie tych kabur, które chciałem. Jeśli macie jakieś pytania, o czymś zapomniałem, to zachęcam do zadania ich pod filmem. Pamiętajcie o możliwości subskrypcji naszego kanału. Zachęcam, dzielimy się bardzo dużą ilością wiedzy o myciu okien. Także na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale.